To, że siedzę we francuskim samochodzie przy szyldzie warsztat, to przypadek. To tak nie jest, że się francuskie psują. Jak widać, warsztat zamknięty, Talbot dojechał. Marka Talbot to było dosyć ciekawe, nie powiem wynaturzenie, tylko ciekawa reaktywacja, ponieważ marka powstała w 1906 i padła w 1954, a tam pociąg sobie pojechał. Po czym w 1978 Peugeot, a w sumie cały koncern PSA stwierdził, że sobie Talbota kupi i że sobie odnowi markę jako tanie pojazdy i tak powstał m.in. Horizon. On początkowo był oferowany jako Simca, Chrysler, Dodge, Plymouth. No i te wersje amerykańskie się różniły od europejskiej wieloma rzeczami, między innymi Amerykańcy nie miały tego przetłoczenia tutaj i miały trochę inne lampy, ale chociażby Dodge miał oferowany też silnik 2.2, którego w Europie nie uświadczymy. Horizon był produkowany jako Talbot od 78 do 86 i potem został zastąpiony przez Peugeota 309. No jego poprzednikiem była Simca 1100, na której się bardzo wzorowali projektanci w zastawie, projektując tył do zastawy 1100p, a marka Talbot umarła śmiercią tragiczną, niekoniecznie naturalną, niedługo po zakończeniu produkcji Horizona, bo w 92 i ostatnim modelem, który był produkowany u nich, był Talbot Express. Ogólnie marka Talbot jest dosyć ciekawą marką, bo chociażby oferowała modele takie jak Rancho, Murena czy Baggera, które mogą też być znane jako Matra. A te modele bardzo mi się podobają, bardzo cenię. W ogóle tak odnośnie stylistyki, tak sobie chodzę, to ten tył mi się dosyć mocno kojarzy z Porsche 924. Te właśnie lampy, klapa, ale to może jakieś moje zboczenie. Co ciekawe, Horizon był oferowany tylko i wyłącznie w 5 furtkach. No i był tylko i wyłącznie hatchbackiem, także dosyć praktyczny na dwozie. U nas dosyć popularne, jednak w Stanach to musiał być najmniejszy samochód na drogach. No, jako ciekawostkę mogę Wam pokazać klameczki, ponieważ tutaj klameczki nie ciągnie się za to. To jest stały element, ale pod spodem jest takie coś, co się wciska palcami i się wtedy drzwi otwierają. O tak tu. To widzicie chyba, nie? Tu. Co ciekawe, pod względem zawieszenia tu są drążki skręte nie tylko z tyłu, ale też z przodu, więc w sumie obniżenie czy podwyższenie tego samochodu jest banalnie proste, bo wystarczy opuścić o ząbek lub dwa lub więcej, wtedy siedzi wyżej lub niżej, także można sobie zrobić starego crossovera, coś takiego. A ogólnie jeśli chodzi o logikę w produkcji Horizona, no to był produkowany w wielu miejscach w Europie, między innymi w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, czy też w Finlandii. Co jest jeszcze śmieszniejsze, no to wersje do Anglii były produkowane w Hiszpanii, no bo jakby czemu nie i po co produkować w Anglii coś, co ma iść na Anglię? Przecież to nielogiczne. Stylistyka jest bardzo pudełkowa, bardzo prosta. Mi się zawsze bardzo podobał znaczek Talbota. I co ciekawe, taki znaczek znajduje się też u mnie w Peugeocie. Teraz nie pamiętam na klatce od czego, ale jest. Mój Peugeot wszedł do produkcji w 98, moja sztuka jest 99, a Talbot zniknął w 92. Także co tam robi logo Talbota? Nie wiem. Może zostało na jakichś prasach. No jeszcze jak ktoś nie wie, czym jest ten, to tu jest bardzo ładny napis Talbot. Fajne są też te zderzaki. Częściowo chromowane. Przetłoczenie przez całą długość samochodu. Z ładnie wpisanymi w nie klamkami, albo w sumie tymi pokrywami klamek. No i wgłębienie na dole. I z tyłu również ładny napis Talbot. Napis też Horizon GLS. Co ciekawe, z tyłu nie ma w ogóle żadnego klasycznego znaczka. No i te lampy są bardzo typowe, jak dla lat 80. mi się naprawdę no więcej jedźcie, więcej. No tak, dajcie mi pogadać. Lampy są bardzo typowe dla lat 80., bardzo mi się podobają. Jeszcze 3 kolorowe, klasycznie kierunkowskaz pomarańczowy, wsteczne białe, reszta czerwone. No i to naprawdę mi się bardzo
kojarzą z Porsche 924 i jestem ciekaw, czy kiedyś powstał Talbot z tyłem od Porsche 924. To było świetne. No i co do stylistyki zewnętrznej, to jeszcze takie bardzo ładne felgi z Renault 25, także jest fajny klimat, mi się bardzo podobają. W sumie pasują do tego samochodu. Mają taki właśnie francuski klimat, taki cały samochód. We wnętrzu coś, o czym Złomnik zapomniał powiedzieć w swoim filmie, to zobaczcie, jak fajnie jest kierownica zrobiona. Że sam wieniec kierownicy odstaje od środka. To jest spoko. To jest spoko, to mi się bardzo podoba, to urozmaica wnętrze. Chociaż kierownica jest taka sama, jak mówiłem w BX-ie, czyli można wyrżnąć czołem, średnio można oprzeć palce. No, klameczki ponownie jak są wpisane, to mi się niezmiennie będą kojarzyć już ze Skodą Favorit chyba. Co ciekawe, są szyby w prądzie, działają. A jeśli nie lubicie, jeśli pasażer Wam majta przy panelu ogrzewania, no to proszę bardzo, ponieważ panel tutaj nawiewu jest tylko od strony kierowcy. Także jak kierowcy jest zimno, to kierowca sobie grzeje, jak kierowcy jest gorąco, kierowca sobie chłodzi. Pasażerowie mają problem. Co jeszcze jest ciekawe, to jak widzicie tutaj ten taki pypeć, no to ten pypeć służy do resetowania licznika przebiegu dziennego. Śmieszne. Tak, więcej pociągów. Jezu, nawet nie wiedziałem, że to jest taki ruch. No dajcie mi pogadać. O, jeszcze Mondeo, szybkie Mondeo. Dobra, wypadł już. Gadam. Zegary są fajne, proste. Na środku jest zwykły, prosty prędkościomierz wyskalowany do 200. No i temperatura wody, ładowanie, wskaźnik poziomu paliwa, ciśnienie oleju. I po bokach cały zestaw kontrolek. No tutaj opis jest zbędny, no bo są dosyć proste. Co ciekawe, tutaj widzicie tą kontrolkę z takim hamulcem. I tutaj na zestawie przycisków też jest przycisk z takim hamulcem. I jak się zastanawiacie, co to robi, to jak się wciśnie, to się zapali na czerwono i jak się puści i hamulec nie będzie działał, to się dalej będzie paliło na czerwono tutaj, a jak hamulec działa, to już nie będzie. No i bardzo ładne radyjko Philipsa. Jezu, jak ono pasuje do tego wnętrza. Świetne jest. Wajchologia, wycieraczki tradycyjnie z prawej strony, kierunkowskazy tradycyjnie z lewej strony. No i coś, co chyba już nikogo nie zaskoczy, no to manetka do uruchamiania świateł jest za kierunkowskazami, jest dłuższa. No i jest w nią też wbudowany klakson, no bo tutaj nie ma. Ale za to tu jest piękne logo Talbota z czerwonym tyłem. Bardzo mi się podoba, fajne jest. A, no i tu macie zegarek taki akurat, żeby nie był zbyt mały, ale na szczęście ekran jest mały. Także wszystko w normie, podoba mi się to. Tunel środkowy w sumie można powiedzieć, że jest dosyć nudny, bo jest dosyć pusty, ale jednak zobaczcie, tu jest fajna, duża kieszeń. Tam dużo rzeczy można zmieścić, nawet książka myślę jakaś wejdzie. Jakaś na przykład, nie wiem, sam naprawiam Talbot Horizon, to by było fajne. Drążek zmiany biegów potężnie długi i teraz jest wbity bieg chyba. No, ale to po francusku, to też z Peugeota znam, także przez lata nic się nie zmieniło. Schoweczek na monety, dużo wolnej przestrzeni. No i tutaj ręczny i tyle. W ogóle fotele są bardzo wygodne, są z takiego fajnego weluru, takie, aż idzie fajnie pomacać, one są do tego mięciutkie. Podoba mi się to. Podoba mi się ten Talbot. No tam jest schoweczek z rączką taki malutki. A tam jakiś prestiżowy pojazd jedzie i mi się to nie podoba. Zbyt prestiżowo tu się zrobiło. Sterowanie lusterkami jest inne niż zawsze, bo steruje się je tymi pokrętłami. O. No dobra, możecie mi uwierzyć, teraz chyba nawet widać, że coś się zmienia. O, tymi pokręciołkami o tutaj. Spoko sprawa. Coś rozmaiconego. Jezu, nie zgnite Vito jedzie. Dobra, jednak trochę zgnite. Dobra, zgnite. Ale jedzie. Dobra. Najtrudniejszy test. Zmieszczenie się z tyłu. Zamknąłem się, ale... No, można sobie pokopać kierowcę. Jest tu strasznie mało miejsca na nogi. Z tyłu bardzo ładna, chromowana korbka do otwierania, zamykania szyb. Też mi się bardzo podoba. No i oczywiście na dole popielniczka, no dosyć typowe wyposażenie jeszcze w tamtych latach. W ogóle boczek taki ładny, bo tu jest jakiś Sky, tu jest jakiś Sky, tu jakiś taki, no nie wiem, czy welur, czy coś takiego, jakieś takie futerkowate. Fajne, takie urozmaicone. No i tutaj u góry jest jeszcze twardo, takie prawie pod kolor tego. To jest spoko. No i rączka do zamykania drzwi. Duża, gumowa chyba, albo piankowa, z czegoś takiego, ale twarda, nie jest zbyt miękka, ale za to jest pewna i się nie rusza. To jest spoko. Z miejscem nad głową też poszaleć nie można, no ale jednak jest to mały hatchback
Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo jest tutaj dosyć sporo miejsca. Spodziewałem się, że będzie mniej, no ale nadal jednak głową smieram pod sufitkę i no, jeśli chodzi o komfort na dłuższej podróży, podczas dłuższej podróży czy na wybojach, to praktycznie nie istnieje. Jeszcze sobie obejmijcie spojrzeniem całą deskę. Bardzo prosta, ale mi się podoba. Kierownica taka ciekawa, zegary takie ciekawe. W ogóle można śmiało powiedzieć, że ta deska nawet za bardzo nie wygląda na francuską. Jest prostsza niż francuska, ale fajna. Naprawdę ładna. No i tu z lewej jest typowa lampka do oświetlenia wnętrza. Normalnych rozmiarów. Myślę, że daje fajne rozproszone światło w nocy. Ta po prawej to maciupeńka kierowana na miejsce pasażera. No i służy do czytania mapy. No malutka, ale pewnie w nocy będzie świecić wystarczająco mocno. Ale śmieszna, mała taka. No, pod maską silnik 1.3 o mocy tam około 60 koni. Pozwala na sprint do setki, pozwala osiągnąć prędkość maksymalną. No i to jest jednostka znana z Simki i no, poprzednik cudownego silnika TU3. No i bagażnik tutaj otwiera się tym dzyndzelkiem, cyk, w lewo i bagażnik otwarty. Co ciekawe w ogóle, no oczywiście bardzo wysoki próg załadunku, ale to dosyć typowe dla tych lat, dla hatchbacków. Z drugiej strony jednak te światła i mocowanie blachy musiałoby zostać rozwiązane inaczej, albo nie wiem, mocowanie blachy byłoby na klapie i tutaj takie no może by było delikatnie bardziej praktyczne, ale nadal bez szału. Co ciekawe, tutaj tylna kanapa się kładzie, bez najmniejszego problemu. A co ciekawe, półka także. Półka jest w ogóle zamocowana do kanapy, ale można spokojnie, bezproblemowo położyć, no i zepsułem. Można spokojnie, bezproblemowo położyć kanapę z przyczepioną półką i wtedy półka się kładzie. No, bagażnik, no jak widzicie, no, obszernością nie grzeszy. Jest zapas i zasadniczo zapas zajmuje 1/3 bagażnika. Ale to miało być małe, miało być tanie. A i nawet biorąc pod uwagę ilość miejsca w środku, że 4 osoby są w stanie pojechać. No jak się wyjmie półkę, to i bagaże wejdą. I w ogóle ten kapturek tutaj to jest wlew płynu do spryskiwaczy tylnej szyby. To jest fajne. Kurde, jak mi się ten samochód podoba. I jeszcze zapomniałem powiedzieć o świetnym obrotomierzu. I on tu jest fabryczny. Francuska technologia nie lubi się z instalacją elektryczną, także szyby zrobione w jakimś niepotrzebnym, bogackim stylu pod tytułem na guziki, a nie po bożemu na korby, będą otwarte. W prowadzeniu Talbot jest sztywniutki, dzięki troszkę innemu zawieszeniu, ale też dzięki miękkim fotelom nie traci się na komforcie jazdy. No, naklejka zasłania widoczność na światłach, jak widzicie, szczególnie jak się ma troszkę więcej niż 1,50 m wzrostu. Ale za to sprzęgło jest dosyć łatwe do wyczucia. Na początku może sprawiać troszkę trudności, ale po chwili dosyć łatwo jest się przyzwyczaić. Drążek zmiany biegów chodzi po francusku, czyli jest długi, chodzi sobie luźno. Czasami trzeba się postarać, żeby trafić w bieg, ale ten typ tak ma i obcując z francuską motoryzacją z różnych lat, to się nie zmienia, to po prostu tak jest. Hamulce są zdecydowanie na plus, bo ten samochód nie spowalnia, a hamuje. Chociaż przy masie podobnej do masy Citroena BX-a nie jest to zbyt duże wyzwanie, ale jednak jest to zdecydowanie na plus. Podczas jazdy ten obrotomierz jest bardzo śmieszny, on w sumie robi bardziej za bajer niż daje jakieś miarodajne informacje. No i mogę ponarzekać na to samo, na co narzekałem przy BX-ie. Czyli kierownica, gdzie nie ma czegoś na środku, gdzie można sobie kciuki położyć w pozycji za 15/3, tylko jest jedna część, w którą można się spotkać z czołem podczas jakiejkolwiek kolizji, no bo poduszki powietrzne są dla słabych. Klaksony w kierownicy też są dla słabych, po co to komu? To technologia, więcej kabli, bardziej się psuje. Poza tym to wnętrze mi się bardzo podoba, bo jest proste, takie kompletnie nieskomplikowane i do tego jest po renowacji, więc tutaj naprawdę jest na co patrzeć, bo stan jest no, bliski fabrycznemu.
układ kierowniczy no, chodzi z wyraźnym oporem, jak to w samochodzie bez wspomagania kierownicy, no ale jak wiadomo wspomaganie kierownicy też nie jest potrzebne, bo się może zepsuć. Brak wspomagania, brak awarii wspomagania. Ale ten silnik to do końca nie wiadomo, czy to jest to 1.3 około 60 koni, bo gaźnik jest dwugardzielowy, a i ten Talbot się zbiera jak zły. No naprawdę idzie o wiele lepiej niż te 60 koni. Porównując zwłaszcza do BX-a z leżakiem, gdzie leżak ma 55 koni, a tutaj miałoby być tylko 5 koni więcej, no to zdecydowanie tu może drzemać coś mocniejszego. Delikatna szykana i sztywne zawieszenie pozwala fajnie się poprowadzić. Opony też są ciut szersze niż seryjne, a do tego fotele, mimo tego, że miękkie i wygodne, to nawet zapewniają jakieś trzymanie boczne. Podczas jazdy z wyższymi prędkościami tutaj zdecydowanie na plus będzie luksus, no bo to ten wzmocniony, więc tu jest również 5. bieg. Rzadkość w latach 80., coś zdecydowanie ułatwiającego i sprawiającego, że podróż jest przyjemniejsza, uszy nie pękają. Plus sam ten silnik ma bardzo przyjemne brzmienie przy wyższych obrotach. Jeśli wierzyć obrotomierzowi, to nawet około 3000 obrotów. No, to są lata 80., jeszcze w sumie konstrukcyjnie to 70., a jak już wielokrotnie powtarzałem, to były czasy, kiedy inżynierowie potrafili zrobić fajnie brzmiącą czterocylindrówkę. Dziwne umiejscowienie panelu sterowania nawiewem, mimo tego, że no jest dziwne, to jest pod ręką, pod moją długą ręką. Co prawda troszkę się odkleić od oparcia muszę, ale sięgam bez problemu. Tak samo obok cięgno ssania, czy przyciski do włączania świateł przeciwmgielnych, wycieraczki tylnej, ogrzewania szyby awaryjnych itd. Tak samo radio. Tu teoretycznie wszystko jest pod ręką, ale jednak z drugiej strony trzeba się troszkę do tego wychylić. Też widać, że jest to starszy samochód, starszej konstrukcji, bo coś, co lubię właśnie w pojazdach, którym do młodych daleko, to to, że jednak tutaj pod szybie jest dosyć krótkie i szyba jest dosyć blisko i nie mam wrażenia jazdy Titanikiem, który ma przede mną jeszcze 5 metrów samochodu, tylko tutaj faktycznie jest kierownica, jest deska rozdzielcza, są zegary, szyba, widzę całą maskę, widzę, gdzie się samochód kończy i nawet ze swojej perspektywy widzę ładnie napis Talbot na masce. O, i właśnie trafiłem w 1, udało się, jedziemy. 2 bez problemu. Ponownie mogę sobie ponarzekać na to, że dźwignia od świateł jest dłuższa od dźwigni od kierunkowskazów i można sobie przypadkiem włączyć długie zamiast kierunkowskazów, ale to już gadałem o tym tyle razy, że mi się nie chce po raz kolejny. Bardzo fajne jest to, że tutaj niezależnie w zasadzie od obrotów i od biegu, na którym jedziemy, to silnik jest elastyczny i za każdym razem ma chęć rozpędzania się. No i podczas jazdy tutaj delikatnie słychać takie poklikiwanie łańcucha rozrządu, tutaj, bo tu jest rozrząd OHV. Mimo to, no tutaj zupełnie bez jakiegokolwiek zastanawiania się i bez wątpliwości powiem, że w sumie dawno mi żaden samochód takiej frajdy nie sprawił. To jest naprawdę fajne. Lubię przednie napędowe hatchbacki, one mają w sobie to coś, szczególnie jeśli są z lat 80., a nawet tak zakorzenione w latach 70., to tym bardziej. Do tego jest malutki, ma niecałe 4 metry długości, 3,96 dokładnie, 1,41 m wysokości, 1,68 m szerokości i rozstaw osi tam około 2,55 metra. I dzięki temu ten samochód zmieści się wszędzie, jest dosyć dobrze zaplanowany w środku. No to jeszcze czasy, kiedy samochód nie musiał być cały wypchany niczym pluszak wygłuszeniem i można było faktycznie przestrzeń w środku samochodu zagospodarować dla kierowcy i pasażerów. I przy tych wymiarach manewrowanie nim nie sprawia żadnych trudności. Widać wszystkie krańce samochodu. No wiadomo, tylne narożniki trochę gorzej, bo jednak klapa schodzi pod kątem, ale mimo to manewrowanie nie sprawia najmniejszych trudności. I dzięki temu właśnie tak się prowadzi w sposób troszeczkę go-kartowy, a i dzięki niskiej masie przyspieszy bardzo żwawo i zahamuje też bez problemu, no bo oczywiście tutaj nie ma żadnych rzeczy, które psują zabawę z jazdy, takich jak ABS-y czy inne ESP. Pandemio! Pandemio! A, żart złomnika zawsze żywy. Oczywiście jest godzina 16:15 w centrum Gdańska, także test opiera się głównie na staniu w korkach.
Na szczęście właśnie te fotele są na tyle wygodne. To są takie fotele, które mógłbym sobie postawić w salonie i na nich siedzieć, czytać książkę. Bo kompletnie nie męczą, można sobie rozsiąść się wygodnie, oprzeć się i sobie podróżować w korku. Zresztą taki ma klimat, jakby chciało się podróżować powoli po Marsylii, w słoneczku, z otwartą szybą, cieszyć się jazdą i kompletnie się nie denerwować na nic, bo po co. Do tego ktoś mógłby pomyśleć, że to jest mała moc, więc co ten samochód potrafi, ale tu też jest mała masa. I ten samochód jest naprawdę fajny, żwawy, ma krótkie przełożenia, fajnie się rozpędza, a nie trzeba nikomu udowadniać, że możemy pojechać szybko, żwawo. Najlepsza jest świadomość, że faktycznie mimo kompletnego braku pozoru szybkiego samochodu z zewnątrz, ten samochód potrafi się fajnie rozpędzić i bez problemu nadążać za ruchem ulicznym, a nawet momentami go przeganiać w XXI wieku. To jest naprawdę wynik godny podziwu. Szyby w prądzie są, także można się pochwalić, można podjechać, opuścić szybę na jakimś bulwarze, pokazać, że mimo tego, że ten samochód ma 42 lata, to, że mimo to ma elektryczne szyby, można się pochwalić, a potem niekoniecznie starać się je zamykać i tłumaczyć się brakiem klimatyzacji i lepszą wentylacją wnętrza. Ten samochód całą kanciastą, plastikową deską i kanciastym, też dosyć plastikowym wyglądem bardzo nawiązuje już do lat 80., nawet późnych lat 80., kiedy skończył być produkowany, gdzie z drugiej strony jednak chrom na zderzakach tutaj bardzo wskazuje na początek produkcji, jeszcze pod koniec lat 70. Mimo to, czy właśnie sama ta wyjątkowość, że to jest Talbot, czyli marka, która istniała przez 48 lat, później 24 lata nie istniała i potem istniała przez kolejne 14 lat. Czy sam ten znaczek na kierownicy tutaj sprawia, że ten samochód jest w jakiś sposób wyjątkowy? Kompletnie nie. Mogę się założyć, że mnóstwo ludzi może Horizona pomylić z, nie wiem, Tavrią, Samarą, czy nawet z Favoritem z zewnątrz. I to jest samochód, który kompletnie się nie rzuca w oczy. Wadą jego jest też to, że jest dosyć niespotykany w Polsce i może być problem z dostępem do części, czy z serwisem, który by ogarniał, jak ten samochód naprawić. Ale z drugiej strony to jest fajny sposób na posiadanie samochodu, który wyróżnia się i zostanie doceniony w środowisku graciarskim, ale nie będzie wzbudzał zazdrości sąsiada, że ten ma lepszego klasyka. Po prostu ktoś może pomyśleć, że zwykły hatchback przednionapędowy z lat 80., że nic specjalnego. I to w sumie troszkę jest takie nic specjalnego, ale z drugiej strony ten samochód ma charakter i on jest jakiś. To nie jest taki byle jaki samochód, jak Golf na przykład, który nie reprezentuje sobą kompletnie niczego oprócz niemieckiej solidności, nudy i pewności. To jest samochód, który jednak faktycznie został przemyślany, został zaprojektowany, bo to wnętrze jest ładne. Z zewnątrz też jest spójny, ma pięknie zachowane proporcje, ale nadal pozostaje w sferze takiego zwykłego hatchbacka, który może nawet dzisiaj, w takim wieku, służyć z powodzeniem do jazdy na co dzień i dawać frajdę z jazdy, do tego pojechać nawet na wakacje. Może nie w 4 osoby z bagażami, ale w 2 osoby z wieloma bagażami i pewnie jakimś namiotem bez najmniejszego problemu. Ale jak ktoś miał Tetrisa na komputerze czy klocki w dzieciństwie, to myślę, że i w 4 osoby z bagażami da radę pojechać. Także na dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnym teście, a ja jadę sobie dalej postać w korku. Cześć!